że to jest największy scam ever, prawda, że powinien się uczyć od Disneylandu, z parku i tak dalej, i tak dalej. Dopiero, i w ogóle ja nawet wtedy myślałem, żeby w ogóle nie wyjść stamtąd. Ja nawet miałem taką myśl, żeby wyjść. No i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Ja jestem Gremlin, dzisiaj jest ze mną Basieńka. No i moi drodzy, dzisiaj sobie będziemy zwiedzać park Asterixa i Obelixa pod Paryżem. Generalnie zobaczymy sobie, jakie tu są atrakcje. Podobno są małe idefixy. No i też trochę sobie porównam to z Disneylandem, ponieważ w zeszłym roku byliśmy w Disneylandzie. No i już jakieś tam pierwsze przemyślenia mam, no ale zobaczymy, jak to będzie się dalej toczyło. Ten sobie wygląda jak zamek, jak Disneyland, no, nie? Trochę to- jak taka parodia. troszeczkę tak, ale faktycznie Bankomat. jest trochę pod słońcem. To jest też Asterix. Jest troszeczkę pod słońcem, ale ty, to z nim można sobie zrobić zdjęcie, chcesz? Nie chcę. Czy this? No, I can touch. Okay, I understand. Monsieur, il peut vous prendre. I can. Only this and take a photo. Ok, ok. Merci. No Merci problème. beaucoup. Pas de souci. Super. It's good. Mais tu vas comment en voiture? T'as permis? Generalnie na chwilę obecną mogę tak powiedzieć, takie pierwsze wrażenie, że Disneyland robi takie dużo większe wrażenie pod kątem wielkości, pod kątem jakby takiego nawet przepychu, nawet na samo wejście i tak dalej. Jest dużo więcej w ogóle znaków kierujących na sam Disneyland niż na park Asterixa i Obelixa, bo one się pojawiają na drodze dopiero w okolicach do 10 km przed samym parkiem. Natomiast no, na Disneyland są dużo wcześniej, więc to jest taka duża już różnica i ciekawostka. Kolejna kwestia jest też taka, że no my dzisiaj też jak jesteśmy, to jest dosłownie dzisiaj jest 26 maja i wczoraj we Francji był dzień wolny, był dzień świąteczny, więc my też specjalnie nie jechaliśmy wczoraj, tylko dopiero poczekaliśmy na wtorek, na dziś, licząc na to, że będzie mniej ludzi. I faktycznie póki co wejście na sam teren parku rozrywki poszło całkiem fajnie, płynnie, sprawnie, bo tych ludzi jest faktycznie póki co mniej. Natomiast no, ta muzyka tutaj gdzieś tam sobie brzęczy, wy na pewno ją gdzieś tutaj słyszycie. No i co? My lecimy sobie oglądać dalej. Zaczniemy chyba tym, co zaczynaliśmy w tej w Disneylandzie, tylko tam jechaliśmy tymi filiżankami, a tu sobie w dupie Obelixa. Co ty na to? Tak, dobrze. Chcesz czy nie chcesz? Możemy. Tylko to jest dla dzieci, nie wiem czy tu dorośli są jacyś. A tam już jest zajęty, Obelix jest zajęty. Ruszają. To odpuszczamy. Dobra. Widzowie, idziemy tu. Nie wiem, mam pojęcia jak to się nazywa. Jakieś Gourdier. I generalnie wychodzi na to, że będziemy mieli tutaj, no idź Basiu przodem, dużo 360. I zobaczymy jak to się potoczy. O, chyba nie będzie widać za bardzo. Nie no, tam z pierwszej tej ma całkiem fajny widok. No to możemy potem następny raz do... Dobra, zobaczymy. Krzysiu? Ale nie musimy się trzymać za rączkę. To nie tak, że dałaś dłoń? Jak ja nie lubię do tyłu. Jak ja nie lubię do tyłu. Nie jedziemy do tyłu, kochanie. Ale wiem. Dobra, i zaczynamy. O wow, o wow. Okej, myślałem, że będzie już od razu szybciej. Dobra.
Widzę! O fuck. Merci. To ja mam miękkie nóżki. Dobra, to jak oceniasz atrakcję? No, było fajnie. Dobra, Pora na wodę. my idziemy. A jak nam się udało w pierwszym No bardzo, ale no wagoniku? właśnie kiedyś, że fajnie, bo w miarę blisko siedzieliśmy. To jeszcze druga kwestia, że nie staliśmy długo w kolejce. Więc my co, idziemy sobie na kolejną atrakcję i się z nim widzimy po prostu za chwilę. Ale czekaj, a to się nie podnosi? Bo to trochę wygląda jakby... Właśnie nie. Czekaj. Tutaj dokleisz młot. Tak, ja dokleję. Dobra, widzu, rób ładne zdjęcie. Dobrze, widzu, dziękujemy. Masz, widz zrobił ci zdjęcie. Super, dziękuję. A ty nie chcesz? A mogę chcieć. Zmęczony stary król. Ale to zdjęcie zobaczycie dopiero na Instagramie, także wbijajcie na Instagrama, link w opisie. Basia coś tu wymyśliła. To ty wymyśliłeś. Ale że... Tak nie wchodzą. Ty mi każesz biegać? No to idź na boki. No to idź tutaj. A ty tam? Nie, no to już tu siądź. Ej, no byłoby zabawnie. No co, że tak z jednej i drugiej strony. Dobra, widzu. A ty wiesz, no nie to, że tam nie zrozumieliśmy, no to wiesz, nie? I komunikat, proszę nie dotykać się bawię, to tymczasem Krzysztof siedzi, a wszyscy ręce w górę. Woo! Ui! Jak na dużej huśtawce. Ty, a mam nadzieję, że to nie będzie do góry nogami? Nie wiem. Oby. Subscribe! To nie, to jest Olsztyni. Jest jakiś mecz, Galowie versus w Rzymianie. Na to chcemy iść? Basia. O 13 i o 14. O, koń trojański to się nazywa. No pewnie, że tak. No to idziemy. Teraz? No, jesteśmy blisko. Mogłeś odłożyć plecak? Co? Mogłeś odłożyć plecak? Mieliśmy odłożyć nawet nakaz. Usiądź, nie siedź na tym. Nie wiem, czemu to jest dosłownie na Nie wiem, ale tu jest tak mało miejsca, że ja się... Jaśnie. Ja nie, ja ledwo. To daj sobie tak. Krzysiu. O, a może tego mogę? Nie wiem czy... O. Ej, w sumie... O, twoje ulubione. Ej, czemu ty mówisz, nie lubię jak do tyłu? Krzysiu, ej, chodź. Ja się tutaj stopami trzymam, Krzysiu. Krzysiu! Fuck! Ej, ja się boję, że wypadnę. O, patrz, konik!
to za tyłu! U najgorzej! Teraz już lepiej. To koniec. Myślisz, a tu nagle znowu. Dobra, Basiu, uważaj, bo sobie krzywdę zaraz zrobisz. Dużo emocji. Dobra, Dużo adrenaliny. nie musisz tak Wydajcie dalej. trzymać kamery. Obróć. I stajmy tak. Basia, tak stań. Dobra, powiem wam tak. Ja zdecydowanie nie lubię jazdy do tyłu. I no to było, szczerze mówiąc, to chyba było dla mnie gorsze niż jak jechaliśmy tą serpentynę. No, nie lubisz jazdy do tyłu, dlatego to ty wybrałeś tą atrakcję. Brawo ty. Chodź, teraz ja wybieram. Trzeba przełamywać lęki, Basiu. Ale nie, no raczej, tu jest łatwiej. Basia do mnie. No, Krysiu, boisz się jeździć do tyłu, więc wybierasz takie, żeby jeździć do tyłu. To teraz ja ci wybiorę, taką, żebyś nie jeździł do tyłu. Tymczasem kolejka. Tymczasem pół kolejki do tyłu, ale wiesz, jesteśmy przygotowani, wziąłeś rozgrzewkę, to teraz... To, że coś widzisz, nie znaczy, że jesteś przygotowany. Masz? Trzymasz? Tak. A pomóc ci trzymać to? Nie! Fuck. Zdążyłeś w ogóle włączyć? Tak! Tutaj w ogóle nie było strzeżenia. Było, tylko nie słyszeliśmy, nie słyszałaś. Ale nie wiedziałam, że tak ruszymy, wiesz, tam było, że tak Ja powoli. widziałem. Okej, dobra. I od razu tu będzie rura w dół. Dobra. O, parking widać. Fajnie. A rzeczywiście mało osób. A nie, jednak nie. O, ja pierdolę, to jest duże! No! Jest! Obsrany. To potem zobaczymy, jak wyglądaliśmy w zdjęciu. Ja na pewno darłam mordę. Najgorsze jest teraz przed nami. Aha, bo... A czy my jedziemy tą samą trasą? O, Tak. Qui ose venir ici, jusque dans mon repère. Quand vous fuyez, fuyez. Jezus Maria, prawie przewaliłem głową w dach! trzymaj się! Przynajmniej nam głowy zwierzyło! Ale powiem ci szczerze, to było o wiele lepsze niż tamtą stronę. Poczekaj, bo to chyba... A, to już jest koniec. O. Tak szczerze, ja się bałem serio, tam w dwóch momentach. Co prawda wiesz, wiem, że ja nie jestem nie wiadomo jakim wielkoludem, tak? No bo ja mam tylko 1,80 m, ale ja serio miałem wrażenie w kilku momentach, że ja zaraz walę głową w te daszki. Oni to specjalnie tak robili. Wiem, no ale wiesz, to mnie najbardziej obsrało, bo... Dobra, w sumie wiesz, trochę się tego obawiałem, tego do tyłu, ale nie było aż tak źle. No, bo do tyłu nie było tu tak źle. tylko cię ciągnęło do tyłu, a tam na przykład na tej, co byliśmy chwilę temu, No, to tak.
to jeszcze w dół cię ciągnęło. Do tyłu i w dół i to było faktycznie dużo gorsze. No ale dobra, my oszczędzamy baterię i widzimy się już na kolejnej atrakcji. Tu jest skan. Tak, dobra, powiedz szybko do kamery, co zrobiliśmy. Byliśmy sobie magnesik. Tak, z takim naszym wyglądem. Już właśnie idzie do nas. Tak. Merci. No, to tak żeśmy wyglądali. Chociaż... A nie, bo oni nie widzieli. No, widzowie nas tak nie widzieli, prawda, więc zabawnie. Tak. Ej, ja to zdjęcie pobiorę, będzie na miniaturkę. To zdjęcie będzie miniaturką tego filmu. Dół. To czekamy. Chyba jednak nie zdąży. Oui, bah non, le champ. Allez-y dans la bouée qui arrive. Okej, merci. Wbijaj, Basia. Aha. Aha, bo tutaj są. Myślałam, że tutaj jest siedzenie. Dobra. Bonjour. Vite. Może, nie wiem, czy tam Allez, się... ça... Już nie ma znaczenia. Mais oui, mais... Dobra. Emily, tu Ja szybko, mogę dokończyć? Nie wiem, jak chcesz. Szybko dokończę. peux mettre ça en dessous. Protège mon sac, moi. No to co, kolejna atrakcja, tylko Basia sobie Duolingo jeszcze robi, czyli to jest Chillera Utopia. Mais ça se fait quoi? Il faut que tu t'assoies tout de suite. Pięknie. Może chcesz ten? Debout, là. To się kieruje, czy to tego trzyma? A to spis na wodę, myślałam, że to się kieruje. Nie, chyba się później. En fait, je vais juste protéger mon sac. Moi, c'est plus important, là. No, oczywiście tyłem. Je serais mouillée pour Tyłem. Sorry, can I, please? Thank you. Okej. O, no i już nie. Per... Są... Ok, on va Dobra, już. Takie fajne- Szybciej mi pójdzie. To ci po odbiciu jest takie fajne przyspieszonko. I uwaga, zderzamy się. Vous auriez pu avancer. Chodź, system. Nie, jest okej. Mam też kadr na ciebie, więc mają dobry widok. Ale dostaniesz zaraz? I tyłem. Po tym dniu chyba już nie będziemy mieć oporu przed jazdą tyłem. O, no! O! Ale mnie zmoczyło! Głowę mocz! Is it waterproof? Is it waterproof? Yes. Mam mokre gacie. Nakręć mnie. Mam mokro w gaciach, a ty? Powiem ci tak. Oh là là, regardez. Ale to jest mgiełka. It's okay. It's soft. O, Chcesz wow. jeszcze coś powiedzieć? No i takie gejzery co jakiś czas. Nie wiem, czy wy to wtedy widzieliście. O, idzie kolejny taki. This one. Look out. More water! Nie chciałeś się mnie słuchać, żeby się polać wodą, to masz. O, kolejne. Nie! Et là, ils ont mis le paquet parce qu'il fait chaud. On dirait, ah,
Je suis complètement... Szczerze mówiąc, jak dla mnie to trochę za dużo tych. Jakby to była, wiesz, taka mgiełka, to by było spoko. To by było spoko, ale no niestety jest tego trochę za dużo. Trochę za dużo. Jest to, że w momencie, kiedy był ten wodospad, to myśleliśmy, a on się to wyłączył, a potem nie spodziewaliśmy się, że będzie jeszcze więcej. No, ale zlało mnie tak konkretnie. No i bardzo dobrze. Tylko to jest woda z chlorem. Ja czuję, mam ten Mam płyn do dezynfekcji. Chusteczki. magnifik. Where are you from? Polen. Maria. Dobra, to my się widzimy już na kolejnej atrakcji. See ya. Dół. A. Bonjour la reine. Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à ce César Show qui fera date. Gaulois, Romains, Et voici la première épreuve, danse de style. Dobra, moi drodzy, jesteśmy właśnie po tym przedstawieniu gladiatorzy kontra, a w zasadzie Galowie kontra Rzymianie. Mi trochę było głupio, bo jak widzicie jestem w koszulce rzymskiej, więc Twoi przegrali. kibicowałem Rzymianom. Oni naprawdę wygrali, mówię wam. A teraz chodźcie. Słuchajcie, ja też nie puszczę wam tutaj wszystkiego, no bo ten film trwałby bardzo, bardzo długo, ale żeby nie było, to w linkach w opisie znajdziecie link do filmu, który będzie
w całości. On będzie kompletnie niezmontowany. Aczkolwiek to będzie cała nasza wizyta. To też tak trochę dla siebie też zostawiamy na pamiąteczkę. No ale jeżeli chcecie gdzieś nam tu towarzyszyć, to jak najbardziej wbijajcie. Część zdjęć też będziecie mogli zobaczyć na naszych Instagramach, także linki też macie w opisie. Także zapraszam. Pora na prysznic. Pora na przygodę. Nie chciałeś się mnie słuchać. Nie Ale ta chciałbyś woda założyć- jeszcze leci. Ta Nie woda chciałbyś jeszcze leci. zmoczyć głowy. Ale ta woda jeszcze leci, patrz. Dobra, tylko uważaj, bo ja się będę przechylał, żeby... No to przytul się. Chodź, przytul się do mnie. Chodź bardziej się przytul. Dobra. Jeszcze, Parę jeszcze kroków. bardziej. Masz jeszcze tego, Asterixa. A teraz ahoj piraci. Jak to było? Na wchodziłam bójkę, kapitanie. Ale dziwne, że aż tu nie ma żadnych zabezpieczenia. Bo jakby był jakiś debil, który by chciał na przykład wyskoczyć. No to... W sumie jest tylko... Trzymaj się łódki. Jest tylko tyle napisane. Navire à bâbord, capitaine. A mówiłam. Bo... Jamais à bâbord. Pójdź, brawo wójta! Uważaj, uważaj! Uważaj, tu mi woda spadła. Ale chodziło mi o tą dyszę. Super, tam mi woda tak plusła. Mam majtkiem całe. Tamtego się realnie boję. Może uda się nam zobaczyć. O wow. No, Nie. Tam będzie na pewno tym. ale do końca nie jedzie. Tak to... Dobrze, że on się tam nie zatrzymuje, bo że ja bym tam umarł. Ja posuszyłam buty. Kurde, plecak cały mokry od dołu. A, tak do? More? A, okej, że dopiero tam dalej. Pardon. Po co wsiadłeś, jak już wysiadłeś? No bo widziałem, że ona była wkurwiona. No. Ja sobie nie zauważyłam. Stanęliśmy. No, ja też. Generalnie ja tak oceniam, że tutaj jak jest ten zjazd, o teraz będzie to widać, bo akurat zjeżdża. Nie trzymają się. To my się trzymaliśmy. Znowu tam polecieli. No, to ja uważam, że tu powinna być jakieś też zabezpieczenie, bo na przykład ja, szczerze mówiąc, miałem obawę, czy ja nie walnę, prawda? W sensie, czy nie będę za wysoko, prawda? No ale no cóż, jest jak jest. A teraz ruszamy na wyprawę Polinu. Teraz nie wiem, czy my się wytrzymamy. No to ma. No to tak ma. Warszawy mniej! O, to jest dziura! Oni na pewno Nie wiem. Dobra, przynajmniej nie dostaliśmy wodą. A już jest końcówka. Ale te, Jak oceniasz? ale te dziury w tym są takie... Spoko. Chillauci. Ale co, przyjemnie? Tak, To oceń. W skali od 1 do 10. przyjemnie. To widzimy się na kolejnej ekstremalnej tym razem atrakcji. Życie z nią jest ekstremalne. Tą chcesz? Może być to. No tu jest jeszcze chyba jakaś...
Co to jest? A, bo to jest to i pas. Nie, to chyba tego nie. Czy nie? Chcesz to? Też masz za 6 euro. To co, wolisz tą koronetą? Nie wiem, jak to myślisz? Z większym wężem czy z takimi dendylałami? Z dendylałami? To ci pytanie, czy one ci nie będą wkurzały? Nie wiem. To weźmiemy ci tą. Będziesz miała... Ale Tego. to zostaw to. To jest Wiem, wiem. naprawdę pokazka. Ale to lepiej wygląda. Bo Tak? Dobra. To na pewno? to będzie taka może być. Okej. A film zlotowy? Czy nie? Nie. To jest dla ciebie. Ale ja tobie kupuję. Nie, dowodem nie zapłacę. Krzysiu, to ty kupiłeś, to ty zakładasz sobie. Czekaj, tu jest przód? Tu jest przód. Nie, tu jest, tam gdzie jest ten wążek. Dobra, czekaj, tu jest. Także już jesteś małą Kleopatrą. Akcja. Czekaj. Sobie fryzurę poprawić. Bardziej na Kleo. Czekaj, bo Dobra, trzymaj. Nie wiem nawet jak... A, czekaj. Czekaj, bo tego węża sobie trzeba tutaj. No to miałeś właśnie z przodu go. No tak. A żeby był bardziej... O, Jaki był bardziej? no taki. No to Na tym. ja ci dobrze dałem go. Kochanie. Nie, był inaczej. Wydaje ci się. Dobrze, Cezarze, idziemy. A wy Cezar? Tak. I Sława. Tak. Słuchajcie, teraz musicie zostawić łapkę w górę i subika, bo Cezar tak każe. Prawda, Kleopatro? Tak. Moi drodzy, znajdujemy się teraz w Celara Automatics, czy jakoś tak to się nazywa. Cera I- Automatics. Tak, No. i będziemy próbowali jechać. I te wagoniki, moi drodzy, oprócz tego, że normalnie jadą, będą jeszcze się obracały wokół własnej osi. Więc tym razem kamerę ma Basia, że będziecie mieli powa na moje dziwne miny, bo na pewno coś odwalimy. Dobra, to chyba już. To siadaj z tej prawej. Op. Nie, spoko, tutaj się da, coś fajnie trzyma. Chyba ty, ja nie jestem tak. Dobrze? Wygodnie ci na rączkę. Bardzo. Znaczy tu jest mi wygodnie. Wygodne bardzo fotele. Pomachaj jeszcze swoim widzom. To ja pomacham za Krzysiem. Będziemy się obracać? Nie. No to wio! O jest. Ale masz minę. No, funny. C'est pire, on voit rien. Oh là, moi j'aime pas dans... Moi j'aime pas l'autre sens. Hein. Non, ça va. O, będę tyłem. Bye bye. Woo! Oh my god. Oh, ça descend là. Oh bah nous c'est...
do tyłu jadę, bo mniej widzę. Bon, ça va vite, hein? Fini to. Oh, ouais, vite. O, Oh, j'ai rien vu, des fois j'avais les cheveux longs. Ale miałeś minę. I teraz jeszcze takie... dobra, moi drodzy, powiem wam szczerze, pewnie moja mina temu nie mówiła, aczkolwiek... Basia, to zajmij miejsce, ja tylko powiem i przyjdę. Zajmij miejsce mi. Ale myk jest taki, że to dużo gorzej wygląda z zewnątrz niż w środku. Jak już tym jedziesz, to już jest, nie ma aż tak tragedii, jakby się to wydawało z zewnątrz. To jest zupełnie inne odczucie. Czy się trochę bałem? No trochę pewnie tak. Czy miałem lepsze miejsce od Basi? Chyba tak. Chociaż Basia twierdzi, że się lepiej czuła w Basie, dlatego że ona nic nie widziała. No ale dobra. Nas czeka kolejna kolejka. Tym razem do jakiegoś kina 3D. 4D. 4D. Także salut. Drodzy, wyszliśmy właśnie z tego kina 4D. Myśmy tam specjalnie nie nagrywali, bo też stwierdziłem, że wiecie, że to jest kino, to też tak, to jest trochę inna atrakcja. I co ciekawe, na początku, bo ty Basia tego nie wiesz ode mnie, bo myśmy na początku jak stali, w ogóle pierw była wchodzisz do ciemnej sali, gdzie jest coś, co w zasadzie jest taką niby, koniec końców się okazuje, że poczekalnią, ale na początku o tym nie wiesz, że to jest poczekalnia. Puszczają ci jakąś gówno bajeczkę i tak dalej i masz takie wrażenie, że to jest największy scam ever, prawda, że powinien się uczyć od Disneylandu, z parku i tak dalej, i tak dalej. Dopiero, i w ogóle ja nawet wtedy myślałem, żeby w ogóle nie wyjść stamtąd. Ja nawet miałem taką myśl, żeby wyjść. No i myk taki, że jak już weszliśmy do tego właściwego kina, to myślę, że nawet było ok. Nawet było, o tyle jest ciekawiej, że, bo w parku Disneylandu to też było 3D, ale tam było dość krótkie, taki pościg, prawda, i tak dalej. Tu trochę dłuższa bajka. Ale tam się prawie cała sala ruszała, ale... No tak, tam się cała sala ruszała, tu co chwilę dostajesz wodą, jakimiś rzeczami. No myśleliśmy, że byliśmy już na ostatniej atrakcji wodnej. Poszliśmy do kina tam nam wodą w twarz. No, także generalnie myślę, że nawet okej. No, spoko. Dobra, lecimy na kolejne atrakcje. Idziemy chyba teraz na najdłuższą z kolejek. Ona się tu dość mocno ciągnie. Jest szansa, że tu będzie dużo piruetów. Zobaczymy, co uda się tutaj dla was nagrać. Generalnie nawet jestem zadowolony, bo chyba nie było miejsca, w którym nie można byłoby nagrywać. Bo raczej mam tą GoPro zawsze, albo ja na klacie, albo Basia na klacie. Więc i w jednym miejscu nawet miałem na głowie przyczepione na takich szelkach i myk jest taki, że nigdzie nie zwracali uwagi, że nie, tu nie można, więc całkiem spoko, więc tutaj bardzo git. Wiadomo, co prawda widzieliśmy ludzi z selfie stickiem, ale na takich szeleczkach już kompletnie nie ma żadnego oporu, także polecam. No dobrze, no nie chcecie też bardzo naciskać. Co? Nie chcecie jakoś naciskać. No to pa. Mamy. Ja pierdolę. Nie czułam się zbyt dobrze, jak to jest tak luźno. Jakich rzeczy pogubionych? Czapki, nie czapki, Aha. leżą sobie tutaj na zakrętach. Mamy zdjęcie! No. Nawet zdjęcie! Ja mam takie uuu. Ej, ale może jeszcze raz pójdziemy na to. No to sobie, wiesz, długo się nie czeka. Może zobaczmy jeszcze na coś. Na to? Może nie. Generalnie, moi drodzy, jest już godzina 17:30, ale mniej więcej już od koło godziny 16:30, tak mniej więcej od godziny. Powoli
mimo że park jest czynny do 18, dość dużo rzeczy się zamyka. Nie jest samych atrakcji, ale na przykład, nie wiem, już jakbyście chcieli coś zjeść, to już jest problem, tak? My mieliśmy problem, żeby na przykład znaleźć sobie miejsce, w którym moglibyśmy zjeść coś na ciepło, bo wiele miejsc już była taka opuszczona, całkowicie zamknięta. Jak chcesz, to wejdź, ja wejdę za tobą, nie przejmuj się. Dobrze, no my już teraz sobie chodzimy już tylko po jakieś pamiątki, jakieś takie rzeczy i tyle. No i tam jest, Basia, druga część. Ale to już nie dla ciebie. No niestety. Chociaż to jest dla dzieci, patrz. Ananas czy kukurydza? W ten jabłko czy ogórek? Truskawka czy pomidor? Takie straszne. Smaki. No, więc generalnie pod tym kątem. Jeżeli chodzi o jedzenie, co ciekawe, dość drogo wyszło, bo myśmy zamówili tylko wrapa, burgera i 3 napoje wraz z kubkami takimi plastikowymi, ale one są po 1 euro i łącznie za taki zestaw zapłaciliśmy 36 euro. Uważam, że to jest dość dużo. Żeby było zabawnie, tam płaciliśmy za napój chyba 5 euro coś. 5 euro powiedzmy za napój w tamtej restauracji, a tam gdzie kupowałam lody to chyba 3 euro dałam za napój. No, więc generalnie pod kątem jedzeniówki nie fajnie. Resztę atrakcji, ja myślę, że jeszcze zrobimy później podsumowanie, albo może nawet już na spokojnie, albo jak dojedziemy, albo może jutro, pojutrze dogramy. Także my sobie patrzymy, najwyżej jeszcze później wam pokażę, jakie kupiliśmy pamiąteczki sobie. Dobra, siemaneczko, nastał drugi dzień, jesteśmy już wczoraj, wróciliśmy, jak widzicie, jesteśmy pięknie opaleni. No i co, obiecałem wam aktualizację, jakie mamy sobie też pamiątki, no i też podsumujemy sobie też naszą perspektywę na park generalnie, jak i też porównamy, myślę, że do Disneyland. Także jeżeli chodzi pierwo o pamiąteczki, no to myślę, że jeden z fajniejszych rzeczy to jest ten magnesik, który zresztą pewnie macie też jako zdjęcie na miniaturce. O tyle fajne jest, że jeden magnesik kosztuje 10 euro, ale jeżeli byście się wybierali, to warto pomyśleć, bo tam powiedzmy, nie wiem, jest chyba z 6 czy 7 tych kolejek i chyba za 35 euro można sobie mieć zdjęcia z każdej. Jeżeli ktoś na przykład lubi takie rzeczy i chciałby mieć właśnie jakąś taką pamiąteczkę, nawet później, nie wiem, nawet żeby dać gdzieś tam też bliskim, prawda, z waszymi jakimiś śmiesznymi minami z tych różnych kolejek, to myślę, że to może być nawet spoko sprawa, bo wtedy to kosztuje 35 euro i tak mówię, to jest chyba z 5-6 kolejek, jakoś tak. No oprócz tego dostajecie też wersję digital, więc całkiem spoko. Tu mamy jeszcze główkę Idéfixa. Ona akurat jest prezentem dla Basi pacjentki. Ja nie pamiętam, czy tu będzie cena. 8 euro. Więc no nie najgorzej. Ona jest akurat przyczepiana na rzep, bo były jeszcze takie na magnesy, co wkładasz jedną część pod ubranie, drugą na ubranie i to jest powiedzmy wtedy w ten sposób, aczkolwiek one są tam wtedy droższe, bo one kosztują 19 euro i co ciekawe, jeśli dobrze pamiętamy, to są bardzo podobna cena jak te, które możecie kupić w Disneylandzie i mają praktycznie, podejrzewam, że to jest w ogóle ta sama fabryka je produkuje, bo to jest ten sam mechanizm, prawda? Kolejna fajna rzecz i akurat tu myślę, że przewaga nad Disneylandem, bo jak kupujecie napoje jakieś, na przykład tak jak myśmy sobie kupili napoje, no to mamy 2 kubeczki Les Fastes du Nil. To jest akurat dokładnie z tej restauracji, w której żeśmy brali, no i później jeszcze Basia w innym miejscu wyczaiła inny kubeczek, bo to jest też o tyle ciekawe, że bo to jak kupujecie napój, to po prostu kubeczek dostajecie kaucyjny za 1 euro i możecie go zwrócić bądź nie musicie. My tych kubeczków mamy kilka i na pewno jeden będzie mógł trafić do widzów, pewnie widzów moich na Twitch TV/GremlinPan, bo pewnie może jakiś Mystery Box albo może jakaś inna nagroda, to jeszcze przemyślę, natomiast no coś tam takiego do was trafi. No i co? Ja mam jeszcze, nie wiem czy to dobrze widać, czekaj. Teraz chyba nie. I co tu jest napisane? Przeczytaj ty. Jestem wielki uczuciowo. Sentymentalny. No tak. No, także możecie teraz mówić oficjalnie, że Gremlin jest już jak Obelix. Jeszcze takie pierdółki dla Basi, bo potrzebowała bryloczek do kluczy, więc ma z literką B jak Basiu. Tak. I to jest chyba Asterix tam jest w ogóle. Tak.
I do tego długopisik z Chibi. Bo wiecie, jak w ogóle tam były takie tutaj miejsca, żeby... Takie coś. Tak. Były takie miejsca, żeby rzucić piłkami, wygrać maskotkę jakąś dużą czy coś, ale Basia bardzo takich rzeczy nie lubi, więc ja w ogóle pomyślałem sobie, że dobra, to jak mam coś Basi kupić, to Basia lubi praktyczne prezenty, Tak. więc została długopis. I bryleczek do kluczy. No. Dobra, jak oceniasz w ogóle cały park? Ogólnie bardziej mi się podobało niż w Disneylandzie pod kątem kolejek Nie, Basia. wszystkich. Co? Nie pytamy się na razie porównania do Disneylandu, pytamy się jak oceniasz park. No bardzo dobrze. Koniec. Bardzo mi się podoba. Okej, to skoro już w ten sposób, to porównaj sobie do Disneylandu. Niech będzie. No łatwiej mi jest porównać. Dobrze, no. Bo jednak jest zdecydowanie więcej kolejek. Nie jestem pewny, czy jest zdecydowanie więcej kolejek. Na więcej myśmy się dostali, bo były po prostu krótsze kolejki. Tak, ale no w takich bardziej atrakcyjnych, no bo w Disneylandzie jest głównie dla dzieciaków i jest dosłownie kilka, na ręce można policzyć kilka takich atrakcji, które są takie fajne też dla dorosłych. A jednak tutaj no było dużo tych kolejek, więcej tych kolejek takich właśnie dla dorosłych. Było też mnóstwo dla dzieciaków, ale jednak no ten park jest bardziej taki parkiem rozrywki, a Disneyland jest bardziej taki merch Disney. Natomiast to co na pewno to faktycznie no, więcej miejsc, jak nie macie przynajmniej 1,30 m, moi drodzy, no to się do tego parku nie ma co wybierać, bo 99% atrakcji jest dla osób powyżej 1,30 m. Aczkolwiek była jedna atrakcja, myśmy tego nie nagrywali, to było w kinie, że nie można było mieć powyżej 2 metrów. No, ale I jeszcze... że, co ciekawe, nie mogłeś wejść do kina jak miałeś powyżej 2 metrów. Więc to jest trochę zabawne, no ale no okej. No, ale ja się z tobą, kochanie, nie zgodzę, bo było mnóstwo atrakcji dla dzieciaków. Tylko ty może nie zwracałeś na nie uwagi. Znaczy myśmy też nie wchodzili na tą strefę taką typowo dziecięcą, ale Ale w każdej strefie były jakieś place zabaw, wodne, jakieś takie karuzele mniejsze. No tam, gdzie były wikingowie, to było takie wejście, że dosłownie wejście było jak dla krasnoludków, bo tylko dzieci mogły wejść. no tak, tylko chodzi mi o to, że wiesz, że takie atrakcje typu nie wiem, jakieś kolejki, jakieś rollercoastery, jakieś takie rzeczy, to nie było. Było dużo mniej dla dzieci, tak? Takich dla poniżej 1,30 m, bo tam gdzie myśmy w większość wchodzili, to nawet wyłapywali przecież te takie najmłodsze dzieciaki. No tak, no na tych bardziej ekstremalne, no tak, no ale też miały... Niekoniecznie ekstremalne, no Basia, no bez przesady, no ta co była z wodą, tak, No tak mogłoby dziecko wypaść, no. tak, gdzie mnie chlapało strasznie. Właśnie to jest też śmieszne to, że w niektórych miejscach, w których nawet człowiekowi wydawało się, że mogłoby być przydatny jakiś pas bezpieczeństwa, cokolwiek, to nie było, bo na przykład na którejś z tych wodnych, co się zjeżdżało i ten duży rozbrysk był, to chyba co dosłownie jechaliśmy, że Basia była dosłownie o mnie oparta, to tam, no ja miałem wrażenie, że jak już, bo ja jechałem dosłownie jako ostatni, że jak oni wszyscy spadali w dół, to u mnie już dupa była w powietrzu. Więc ja takie miałem troszeczkę, przynajmniej jak się obstam, to może wypełnię tą przestrzeń. No nic, mam nadzieję, moi drodzy, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subika. A, jeszcze z takich pamiąteczek, ale to wcześniej wam pokazywaliśmy, kupiliśmy sobie koronę Kleopatry Tak. i Cezara, a jako Cezar nakazuję wam też zostawić tą łapeczkę, subika. Dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć! Pa.